half empty, half full. Cup runneth over. Raz, dwa, trzy, tamta jest. Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku z garażu wraz z moimi kolegami oczywiście. Cześć Kary. Cześć. Maczeta, cześć. Cześć. Carlos, cześć. Krótko ostrzyżeni, Adi, cześć. Siema. Witamy was wszystkich. Co my tutaj dzisiaj robimy przy tym motocyklu? Łożysko na wahaczu wybite było i to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o mocowanie amortyzatora. Górne mocowanie czasami się poluźnia. Warto jest, ja już chyba o tym mówiłem, Loctite'em posmarować, bo jeżeli te górne mocowanie amortyzatora się odkręci, to wtedy motor się łamie na pół. Krzysiu, po polsku, klej do gwintu. Klej do gwintów, okej, ale my... Dużo jest takich zdjęć właśnie, jak niby motor jest złamany na pół, a to jest po prostu wykręcona śruba z górnego mocowania amortyzatora. Ale my dzisiaj nie o klejach i nie o gwintach i nie o wymianie łożyska w tym wahaczu. Natomiast dzisiaj chcieliśmy porozmawiać albo też nawiązać do tego ostatniego odcinka, o którym mówiliśmy, co ma wpływ na żywotność silnika. Rozmawialiśmy o filtrach, powietrzach, a dzisiaj temat to olej. Takich pytań w sieci jest naprawdę bardzo dużo, Kary, nie? Tak. Czyli na jakim oleju powinniśmy jeździć, jaki olej kupić, gdzie kupić, o jakich parametrach kupić. I można powiedzieć, że my od jakiegoś czasu jeździmy, chyba już nawet od roku, na takim oleju, a mianowicie na Ipponie. A dlaczego? Bo u nas Carlos jako pierwszy, Carlos, przypomnij jak to było. No bo jak Jako pierwszy kupił dwusuwa. pierwszy kupił dwusuwa i no i co? I z górki mieli, bo im śmierdzią, tak stwierdzili. No i gadałem z Luberdą, bo on mi sprzedał Shreka. Musiał ostatni. Szerko i padł. Lej się olej, no jaki olej, bo to tak początek było tego wszystkiego, jeszcze człowiek na tym dwusuwie tak nie jeździł, zawsze co lepszego chciał dać. Padł dobry iPhone, na triala jeżdżą na tym, no i posłał mi takiego truskawkowego, żeby mu było słodko w Tak, gębie. tylko że to też do końca tak nie było, że lej coś dobrego, tylko wiesz, jak miał lać 50, to wlewał 70. Także zanim... No ale faktem jest, że jadąc za Carlosem pachniało truskawką, nie? Truskawką, tak. A wcześniej był smród i głowa bolała, a teraz przynajmniej... No tak, no. Zrobiliśmy taki krótki test i doświadczenie. Na pewno. A propos olei. I tutaj, Kary, co zrobiliśmy? Nalaliśmy oleju syntetycznego i oleju mineralnego. Podgrzaliśmy to, odparowaliśmy. Może tego nie widać teraz tu w kamerze, ale przy oleju syntetycznym praktycznie nie ma spieków. Natomiast przy oleju tym mineralnym... A pokaż, może kamera to obejmę. Może jakoś to będzie widać. Który jest który? To jest mineralny, to jest syntetyk. Przy oleju mineralnym są większe spieki, czyli ten jakby przepalony olej zostaje na ściankach silnika. Okej, wobec tego na to pytanie, czy olej syntetyczny, czy mineralny, absolutnie nie używamy, nie kupujemy olejów mineralnych. Mineralny, ale jeżeli chodzi oczywiście o wyczynowy sprzęt. No tak, no to przecież nie interesują nas kosiarki, nie? Nalać. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, żebyście specjalnie się nie sugerowali ceną olei, dlatego że cena tych olei jest naprawdę porównywalna. Kosztuje 58, drugi 62. To są drobne rzeczy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to zaraz wam Adam powie, żebyście nie kupowali olejów z niepewnego źródła. Nie, bo powiedziałeś 62, 64, to są drobne różnice, ale jeżeli widzicie, że olej nagle gdzieś w necie pokazał się w kwocie 10 zł taniej za takie opakowanie większe albo 20, to znaczy, że coś jest nie tak. Bardzo często znane marki podrabiają. Znaczy podrabiane są znane marki. Przepraszam, znane marki są podrabiane. Zaczynamy od opakowania, bo opakowanie też już podrabiają, a już nie mówiąc o tym, co jest w środku. I dał Bóg, jakby tam był w środku olej silnikowy, ale gorszej jakości, ale często mieszają z jakimś po prostu zwykłym jadalnym. Więc nasz silnik może bardzo mocno na tym ucierpieć. Puenta. Kupujcie zawsze u sprawdzonego dostawcy. No, czyli w sklepie, tak, nie na ale... Tak. No. Okej, dobrze. No to mamy już dwa wnioski, gdzie kupować i na pewno to nie może być mineralny.
Następna rzecz, co tam jeszcze, Jaka jest Kary? różnica między olejem syntetycznym a mineralnym? Bo w przypadku oleju mineralnego wszystkie cząsteczki w oleju są nieuporządkowane, czyli one są... Ale to za chwilę może dojdziesz do tego, nie? No to na tym drugim wydruku, nie? No tak, ale to już jak już mówiłem o tym oleju tutaj, to chcę powiedzieć też o tym. I te cząsteczki przy mineralnym są nieuporządkowane, natomiast przy oleju syntetycznym one są uporządkowane i one z automatu lepiej po prostu smarują. Czyli ten film smaru jest po prostu jednolity. No dobrze, ale teraz mam kolejne pytanie. O jakich parametrach olej mamy kupić, nie? Czy 10W60, czy 10W50, czy 5W40, czy 15W40? Drugi parametr to jest odprowadzanie ciepła, czyli jeżeli mamy mocne rycie i w bardzo trudnym terenie, Tak zwane hard enduro. na przykład, to zaleca się, żeby ten parametr drugi był wyższy, czyli to odprowadzanie ciepła z silnika. Czyli mówiąc wprost 10W60. Natomiast do country cross, No można 50, bo wtedy to... No, czyli 10W50. Tam, gdzie nie używają wentylatora, tam gdzie ten wentylator po prostu nawet się nie włączy, tam można spokojnie dać ten parametr niższy. Natomiast- Znaczy, nie wiem, no tak tylko moje zdanie. Między tym parametrem a tym praktycznie nie ma różnicy w cenie. To są grosze, więc lepiej używać tego lepszego, nie? No chyba najważniejszą cechą jest zajrzenie do serwisówki, no jeśli kupujesz nowy motocykl, to nie ma problemu, jeśli używany i zobaczyć, co zaleca producent, tak? to jest Na jakim oleju jeździ, a może nawet już nie na jakim, tylko na jakich parametrach oleju mamy użytkować ten olej, nie? Tu pisze na motorze Motorex, a my jeździmy i tak na nim. Idźcie do swojej roboty, bo jak zwykle wszyscy normalnie, wszyscy ciągną do tego, do kamery. Co, Kary? Ja o tych parametrach jeszcze, o których powiedziałeś wcześniej, których zaleca producent, to może powiem za chwilę jeszcze. Tak, w międzyczasie ja bym poprosił Adriana, bo mamy trochę konkursów starych, Adi, zaległych. Ten konkurs... Odnośnie siatki. Dlaczego w czterosuwach są te mocowania filtrów z siatką, a w dwusuwach niekoniecznie? Wybraliśmy osobę, to mail odpowiedział Enix Barszczewski. Alan Barszczewski. Alan? Tak, Alan Barszczewski. No i on otrzymuje od nas oczywiście bluzę. I mieliśmy jeszcze jeden taki konkurs. Konkurs, w zasadzie konkurs. Chodziło o komentarz, dlaczego tam uważa, że zawody jakieś tam, które były w... Może wyjaśnię, bo może nie wszyscy wiedzą. Mamy taką grupę na Facebooku 96 Enduro. Do tej grupy oczywiście każdy może należeć. To jest jedna rzecz. Musi tylko odpowiedzieć, zdaje się, na jedno z pytań, albo jakby, no może nawet nie tyle pytań, co zgodzić się z tym, że na tej grupie nie będzie zamieszczał ogłoszeń, kupię, sprzedam, poszukuję i tak dalej, i tak dalej. Od tego jest inna grupa 96 Enduro ogłoszenia. Tak jest. I na tej grupie właśnie zadaliśmy ostatnio takie pytanie. Też była bluza do wygrania i zwycięzcą tej bluzy jest... Maciej Bayer. Trzeba było powiedzieć, które z zawodów hard enduro rozgrywanych w Polsce i nie tylko, jego zdaniem są najlepsze i opisać to. Czyli no, zagłosować i opisać. Prosta rzecz. Wybraliśmy go. Dobrze. Wygrał. A co wygrał? Bluzę. Też bluzę. Ja mam jeszcze, jak już jesteśmy przy tych, nazwijmy to, facebookowych sprawach, taką uwagę. Może niektórzy z Was słyszeli, dla osób, które nie słyszały, udało nam się, no tak można to chyba powiedzieć, od producenta tych olei, czyli od producenta firmy Ipon, uzyskać bardzo ciekawe kwotowo nagrody, czyli to będzie chyba 1600 i 300 albo 1500 i 300 zł. I już jutro na Facebooku będzie rozpisany bardzo prosty konkurs dla wszystkich tych, którzy oczywiście są w grupie 96 Enduro. Dzisiaj chyba cały dzień ja mówię. Kary, przerwiesz to rozkuwanie? Tak, już to mam. Adaś, wyciągniesz to? Tak, oczywiście. No, musimy wymienić ślisk. Się rozpadł. Adi, chciałeś jeszcze coś dodać do tych olei? Wiesz, te klasyfikacje amerykańska, europejska.
Ciekawą rzecz teraz tu znalazłem nawet na stronie iPhone'a. Wykres bardzo ciekawy, może to umieścisz w filmie. To jest taki wykres według API, to jest American Petroleum Institute. Oni wypuszczają pewnego rodzaju co jakiś czas testy i rozporządzenia odnośnie klas olei. No i iPhone się chwali, że ma API SN, SM. Są jedne z wyższych parametrów na przykład, tak? Gdzie w każdych olejach powinna w opisach być ten parametr podawany. No, jest to bardzo ciekawe. To są takie normy, które pokazują nam, gdzie ten olej się klasyfikuje, w jakiej grupie, tak? No, na pewno cenowej, bo im wyższy parametr, tym pewnie droższy olej. Jakie są komponenty i te wszystkie syntetyczne rzeczy, które są użyte w olejach. No, ciężko to tak wytłumaczyć, no, nie jestem jakimś tam inżynierem, ale chodzi głównie o te parametry, tak? Są normy, które pokazują, gdzie dany olej się znajduje. Ale słuchajcie, takie mam ogólne teraz, Carlos, do Ciebie pytanie w sumie. Słyszysz, Carlos? Czym Ty się kierujesz, kupując olej? Marka robi parametry, jakie do czego jest przeznaczone, w jakich temperaturach, w jakim zakresie wydaje się, czy w zimie, czy w lecie, czy motor się będzie gotował. Aha, widzicie, mi się teraz przypomniało, ale to ja za chwilę do tego wrócę, co mi się przypomniało, no. Pod takim kątem, nie? No, każdy olej ma przeznaczenie, tak samo jak te do mieszanek, czy są do dozownika, czy są przeznaczone do... No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Mieszanego oleju, no to dany producent się już pod to stosuje i pod to już pracują całe profesorowie w laboratoriach, w testach, to wszystko pod to są te pompy dozujące, przystosowane pod taki typ oleju. Może to nie wybrzmiało, nie? Ale jeszcze raz, Carlos, chodzi o to, że do motocykli z silnikiem na wtrysku stosuje się inny olej do mieszanki, W parametrach przystosowanych pod ta pompa, które to podaje. No, a inny do gaźnika, nie? a inny do gaźnika, który mieszamy go z paliwem. Nie? Jakby ręcznie nazwijmy to, no przed wlaniem. I my się już nie powinniśmy tym rozczulać, co tam kajco jest. Od tego już są całe sztaby, jak się to go do naukowców w laboratoriach, którzy to testują, sprawdzają pod takie parametry tej pompy, która ta wydajność, żeby to wszystko było na tyle podane, tyle ilości tego oleju o takich parametrach do tego silnika i żeby nie kombinować, a taki idzie, a tu idzie to. Nie? No ale a propos tych parametrów właśnie, to jest bardzo ważne, żeby stosować te oleje, które faktycznie przewidział producent, bo pan inżynier, jak projektuje silnik, może to nie każdy o tym wie, ale Co to jest tutaj to jest narysowane? tłok. Tak, dobrze mówię, tłok. To jest ten słynny obraz, co zaraz się zniszczy sam. Tak jest, no, dokładnie. W każdym razie, jak inżynier projektuje motocykl, no to silnik, przepraszam, to są pewne przestrzenie, które są tutaj, czyli pierścień a tłok, tutaj jakbyś pokazał, i w to miejsce jest wypełnione olejem. Jeżeli ten olej nie jest taki, jak powinien być, to silnik się po prostu może zatrzeć. Może to... Trudno w to uwierzyć. Wiecie co, tak generalnie rzecz biorąc, jak ja widzę i obserwuję całą tą dyskusję, taki olej, albo ten, ale ten jest lepszy, nie? A kiedy miałeś wymianę? 11 motogodzin, a ty, no 25, o chłopie. To z tego wszystkiego nasuwa mi się jedna rzecz, żebyśmy my wszyscy tak dbali o własny organizm. Rozumiesz? Jak te o wymiany olej, nie? Kto z was kiedyś zrobił ostatnio badania? Czy masz cukier, czy masz cholesterol, nie? Nie? Rozumiesz, nie? A tu przestrzenie między pierścieniami. Słuchaj, nie, jutro nie mogę, bo jutro jadę na wymianę oleju do serwisu. Jestem zajęty, nie? A kiedy z nas ktoś był... To jest bardzo słuszna puenta. Nie? To po prostu... I myślę, że powoli chyba, nie wiem, tą puentą zbliżamy się do końca naszego odcinka, ale na koniec każdego odcinka oczywiście pytanie. Ale jeszcze challenge musimy zrobić. Aha, challenge, no to challenge w międzyczasie. No ty zaczynaj challenge, stoper zacznij Adi włączać. Piszcie w komentarzach, ile wy waszym zdaniem, ile wy wytrzymaliście trzymając taką bańkę w ręku. A pytanie do dzisiejszego odcinka jest jakie?
Pytanie jest takie... KTM elektryczny. Tak, KTM elektryczny. Jaki olej Leje się do KTM-a leje elektrycznego. się do KTM-a elektrycznego? O jakich O parametrach? jakich parametrach? No i może, Do silnika. tak, i może jak często się dokonuje takiej Jak często wymiany. się dokonuje wymiany? Okej, na to pytanie piszcie oczywiście na adres bully.instagram@gmail.com. Kary, do końca odcinka musisz wytrzymać. Carlos, chodź tutaj na wizję, bardzo cię proszę. Chodź tutaj na wizję. Jesteś słaby. Kciuki do góry, panowie. Kciuki do góry. Trzymajcie się wszyscy. Hej!